Siemandero, dzisiaj popływamy motorówką. Pokażę Wam, co to na tej motorówce jest, jak ją odpalać, co to są za przyrządy, jak się przygotować. A może bez takich tematów związanych z przepisami, tylko może tak bardziej technicznie. Odpinamy sobie tutaj wszystkie napy. Ja roluję tak, żeby te metalowe nie szurały tutaj po tej folii. Dobrze. Te firanki ja sobie przygotuję w taki sposób, żeby one nam tutaj nie dędały w trakcie pływania, bo to jest wkurzające. Więc ja mam tutaj takie gumki, którymi to łapię. Tak, teraz dokładnie to samo robimy tutaj z przodu. A propos napów, są napy tego typu i są napy tego typu. Tego typu nap się zaklikuje, a tego typu nap też się zaklikuje, ale żeby go zwolnić, to trzeba od tej strony podnieść taki dzióbek do góry. O, i teraz jest dobrze. No i tak jak mówiłem, ja to roluję tak, żeby ten metal nie dotykał tej szyby. Dobra, to samo robimy z lewej strony i to samo z prawej. Rolujemy i zaczepiamy. Dobrze, teraz oczywiście powinniśmy sprawdzić obowiązkowe wyposażenie łodzi, którego ja nie będę Wam mówił tak z grubsza. Jest gaśnica, jest tu bosak, są takie pagaje. Oczywiście nic one nie dadzą w przypadku tej łódki. Ja mam dodatkowy silnik, taki zaburtowy, plus dodatkowe paliwko. Gdyby się okazało, że będę miał awarię głównego silnika, co w Chorwacji mi się zdarzyło, to nie jest przypadek, który może Was nie dotyczyć. Oczywiście ten silnik dodatkowy nie jest obowiązkowy, ja mówię tylko tak dodatkowo. Kamizelki ratunkowe, nieasekuracyjne. Tam w środku mam pozostałe wyposażenie, apteczka, dokumenty mam przy sobie, kluczyki mam przy sobie. No i zaczynamy. Pierwsze co, włączam sobie hebel. Hebel to jest główny włącznik prądu. W moim przypadku ja mam dwa akumulatory, więc hebel jest możliwe włączenie osobno akumulatora jednego i osobno drugiego. Damy sobie tylko jeden akumulator. Już słychać po przekręceniu hebla jakieś tam systemy tutaj się uruchomiły. Radio ja zgaszę, żeby nie przeszkadzało. Ja sobie łódkę odpalę już teraz, po to, żeby nam silnik dostawał już temperatury. Podstawowa zasada, manetka ma być w górnym położeniu. Jak będzie inaczej z tą manetką, to nie odpalicie. Dobra, hebel mamy przekręcony, sprawdzone obowiązkowe wyposażenie łodzi. Powiem tylko o najważniejszej rzeczy. Kamizelki ratunkowe. Ja oczywiście w tej kamizelce będę pływał, ona jest wygodna, daje jakieś poczucie bezpieczeństwa w przypadku jakiejś nieoczekiwanej akcji. Ja mówię, że to może być akcja typu ktoś wpłynie we mnie, zrobi mi dziurę w kadłubie i łódka zacznie tonąć. Zrywkę mamy założoną, przekręcamy kluczyk na pozycję 1. Komputer zapiszczał, to znaczy, że jest wszystko dobrze. Wstępnie nie mamy ciśnienia oleju i temperatura silnika też nie jest przekroczona. To był tylko pisk kontrolny, który mówił o tym, że ten system buczka działa. W tym modelu łódki mamy silnik MPI, czyli na wtrysku, nie na gaźniku. Nie potrzebujemy w tym modelu wstrzykiwać paliwa, bo często tak jest, że w silnikach gaźnikowych trzeba to paliwo najpierw wstrzyknąć. Robi się to taką manetką gazu właśnie. W tym modelu nie muszę tego robić. Wystarczy, że przekręcę po prostu kluczyk. Pisk. Wszystko poprawnie i odpalamy. Silnik zimny. Łódka chodzi jeszcze tak dość dziwnie. Tu jest mocny silnik, bo to jest silnik V8 5 litrów MPI. On za chwilę ustabilizuje swoją pracę. Zakładamy kamizelkę ratunkową. Kamizeleczka założona. Tą drugą kamizelkę sobie schowamy. Ja sobie włączam sonar, czyli taki głębokościomierz.
który będzie na bieżąco informował mnie o głębokości, na jakiej się znajduje. I zaraz omówię Wam tutaj też te zegary, dlaczego ich tutaj jest tak dużo i każdy z tych zegarów, co on przedstawia. Mówiłem wcześniej o zrywce. No wiadomo, że zrywka to jest takie narzędzie, taki komponent, wyposażenie łodzi, które powoduje, że jeżeli ja będę miał tą zrywkę założoną na ręce albo na nodze, obojętnie, i będę się przewracał, no to tutaj wyskoczy ten element i silnik zgaśnie. To jest dla Waszego bezpieczeństwa. Zakładamy zryweczkę, odpalamy raz jeszcze. Zrywka działa jeszcze na takiej zasadzie, że można ten przycisk wcisnąć i trzymać. To też zadusi silnik. Odpalamy raz jeszcze. Omówimy sobie wszystkie przyrządy. Głębokościomierz, który pokazuje nam głębokość, na jakiej znajdujemy się. Mamy 4 metry, niecałe. I zanurzenie tej łodzi to jest jakieś najniższy punkt, to jest jakieś 80 cm. Potrzebuje prześwitu, żeby nie zahaczyć. Więc tutaj nam się uaktywni alarm, jeżeli będziemy na jakiejś płyciźnie. I ogólnie tak nie musimy za bardzo zwracać uwagi na ten przyrząd, jeżeli pływamy gdzieś na środkach akwenów, na środku rzeki i tak dalej. No chyba że się zbliżamy gdzieś do jakiegoś brzegu, no to warto to kontrolować. Obroty silnika, czyli z jaką prędkością kręci nam się silnik. Prędkość w węzłach, przydatny przyrząd. Prędkość w kilometrach na godzinę, zegarek, stan paliwa, empty, no to wiadomo, że pusty, full, wiadomo, że pełny. My mamy poniżej pół baku. Temperatura silnika, widać, że silnik jeszcze jest zimny. Nas interesuje tutaj ta niebieska skala europejska. Ta niebieska wyrażona jest po prostu w Celsjuszach. Nas interesuje, żeby silnik pracował w zakresie 80 stopni Celsjusza. Wiemy wtedy mniej więcej 80, wiemy, że silnik jest dogrzany, nie jest zimny, nie jest gorący. W przypadku tej łódki, gdyby silnik był za gorący, będzie nas informował o tym komputer przez to piszczenie takie, które słyszeliście przy odpalaniu. Ciśnienie oleju również w kilopaskalach. Interesuje nas tutaj ta wartość środkowa. Tak ogólnie rzecz mówiąc, temperatura i ciśnienie, te wskazówki powinny być pionowo w górze. Tak ogólnie. Jeżeli są pionowo w górze, jest ok. Jeżeli nie, to coś jest nie tak. Trym. Co to jest ten trym? Mamy z tyłu łodzi napęd. No i ten napęd albo możemy podnosić do góry, albo obniżać w dół. Generalnie pływamy z napędem w dół. Co to znaczy? W przypadku tego wskaźnika, bo są różne, są takie, które pokazują skalę od czerwonej do zielonej. W przypadku tej łódki trym ma się znajdować w położeniu środkowym. Tutaj na tej manetce mam taki przycisk góra-dół. Jak nacisnę ten przycisk do góry, to znaczy, że napęd idzie nam do góry. Jak nacisnę w dół, to napęd idzie w dół. Ja pływam tak, żeby napęd był minimalnie w górze. Ładowanie akumulatora przez alternator powyżej 12 V. Nie jest to jakiś precyzyjny wskaźnik, ale jeżeli jest powyżej 12, tak ogólnie rzecz biorąc, to mamy ładowanie. To jest ogólny czas pracy silnika, ale nie patrzymy na to, dlatego że ta łódka przynajmniej raz przeze mnie miała zmieniany silnik, więc to po prostu jest jakiś relikt przeszłości w przypadku tej łodzi. Boczny panel, ja na chwilę ściągnę sobie tutaj zrywkę, bo mi przeszkadza. Boczny panel. Mamy klakson, dość głośny. Mamy wentylację silnika. Możemy ją mechanicznie uruchomić. To jest przydatne, jak męczymy ten silnik. Nie wiem, ciągamy narciarza, ponton,
cały czas pełne obroty. Generalnie instrukcja mówi, żeby zawsze wywietrzyć tą komorę silnika, bo tam mogą być zgromadzone jakieś opary paliwa, zęza. Cóż to takiego jest? Na samym dnie łodzi jest taka rynna, w której gromadzi się woda, na przykład woda deszczowa. Dostaje się ona różnymi otworami, ta woda. Może się okazać, że łódka jest gdzieś nieszczelna, może się okazać, że korek zęzowy nie jest dobrze zakręcony, albo obudowa korka gdzieś przepuszcza wodę i ta woda gromadzi się tam na dnie łodzi. Żeby pozbyć się tej wody, włączamy pompę zęzową, pompa pracuje i wywala rurą z boku wszelką wodę, która się tam znajduje. W tym przypadku tą rurę mamy, musicie uwierzyć, mamy ją gdzieś tu. No nic nie wylatuje. U mnie nie ma problemu z jakimś deszczem albo z jakimś przeciekaniem. Światła nawigacyjne na kotwicy, podświetlenie pulpitu, podświetlenie pokładu i 2 przyciski do niczego. Można sobie podłączyć co się chce. Koło ratunkowe jest na stałe przywiązane, to też jest obowiązkowe wyposażenie takiej łodzi. Ja sobie otworzę tutaj przednią szybkę. Łódka jest już zagrzana. Żeby nie łazić po kanapie, mam tu specjalną wycieraczkę. No i się odwiążemy. Tu bardzo ważna rzecz. Wszelkie cumy, liny muszą być dobrze zabezpieczone, bo może się zdarzyć, że wiatr wywieje Wam taką linę i ona Wam się wkręci w śrubę. Tutaj tą linę również sobie tak przygotujemy, żeby wiatr nam jej nie ściągał gdzieś pod wodę. To jest lekka łódka, z łatwością możemy ją dociągnąć. Upewniamy się, że nic nie płynie z tyłu, wsiadamy i odpływamy. I cóż robimy? Podciągamy tą dźwigienkę pod spodem i dajemy w tył, bieg już jest załączony, łódka płynie. Teraz luzujemy, żeby wyrzucić bieg, dźwigienka do przodu i płyniemy do przodu. Oczywiście tutaj należy teraz zachować szczególną uwagę w porcie. Pełna koncentracja, żadnych gadek, żadnych pierdół, no bo różne rzeczy tutaj się w porcie mogą wydarzyć. Są tacy, którzy lepiej pływają, są tacy, którzy gorzej pływają, a są tacy, którzy no nie wiedzą, że płyną, a płyną. Oczywiście w porcie cisza, to znaczy nie wytwarzamy fal. I łódeczka sobie powolutku płynie. Głębokościomierz pracuje 3,8 metra. Prędkość prawie żadna. No i mamy jeszcze odbijacze na zewnątrz. Jesteśmy daleko od innych łodzi. Ja sobie łódkę zluzuję na 0. No i teraz w miarę sprawnie i szybko tylko podwiążę te odbijacze do góry, żeby nam tutaj one nie chlapały. 2 z tyłu, 2 na środku. Jeszcze z lewej strony. A tych na dziobie takich 2 czerwonych gruszek nie chce mi się. Dobra, wrzucamy bieg i łódka powoli płynie. No to co? Pauza i
wznawiamy już na szlaku wodnym. Ok, powolutku zmierzamy do miejsca, gdzie będziemy mogli przyspieszyć. Jeszcze nie możemy, jeszcze ograniczają nas znaki o zakazie wytwarzania fali, więc tej fali nie wytwarzamy. Wytwarzanie takiej fali w miejscach, gdzie są zacumowane takie jednostki, na przykład jak houseboat, nie są dobre dla takich houseboatów, bo one się obijają i tak dalej. Odczekajmy chwilę, żeby bezpiecznie móc przyspieszyć. No już coraz bliżej jesteśmy do wyjścia na szlak wodny i bardzo często jest tak, że przy takich właśnie wyjściach zmniejsza nam się głębokość, na której się znajdujemy. To jest bardzo częsta. Wyszliśmy już do takiej bezpiecznej strefy, gdzie możemy przyspieszać. No i jak przyspieszamy taką łódką? Tu mamy obrotomierz, tu mamy prędkościomierz i przyspieszamy, po prostu tą dźwigienkę dajemy w przód. Rosną nam obroty silnika, rośnie nam prędkość. I tak oto sobie płyniemy. Jak zatrzymać się taką łódką? No nie ma tutaj żadnych pedałów, hamulców, więc żeby się zatrzymać, to tą dźwignię ciągniemy do góry, do tej górnej pozycji. Nie robimy tego nigdy gwałtownie, dlatego że woda, jeżeli zatrzymamy się gwałtownie, łódka się szybko zatrzymuje, to ta woda może zalać nam pokład. W niektórych łódkach tak jest, że one są niskie i gwałtowne zatrzymanie spowoduje, że wszyscy, którzy tutaj siedzą, wybiją sobie o coś zęby albo zaleje nas z tyłu woda. Ja teraz zademonstruję to szybkie zatrzymanie. Bardzo wolno płyniemy generalnie, więc nie będzie tego efektu, ale pyk, jesteśmy na zero i gdybyśmy szybko płynęli, to ta fala tutaj chciałaby tutaj do nas wejść. Widzicie, że dałem na zero, a łódka mimo wszystko dalej się porusza. Nie ma żadnych pedałów hamulca. Jedyne co możemy zrobić, żeby ją zatrzymać, to dać po prostu lekko wstecz i ona wtedy nam się zatrzymuje. Dobra, teraz przyspieszymy troszeczkę bardziej. No to pyk. Jest bieg. Ustawiamy się na wprost i dajemy czadu. Powiem jeszcze trochę o tej manetce gazu, bo to jest bardzo ważny element oprócz kierownicy. Można w takiej łódce pogazować bez wrzucania biegu. Są różne systemy. Są systemy, że całą tą rączkę trzeba odciągnąć i dopiero można dać gazu, a są systemy tego typu na przykład, że trzeba ten przycisk wcisnąć i teraz można dodać gazu. Przycisk jest wciśnięty, ja dodaję gazu. Łódka nie płynie, daję na zero. Przycisk nam się wycisnął i teraz zwalniam. Tutaj to jest tak jak w samochodzie sprzęgło. W manualnym samochodzie, w manualnej skrzyni biegów wciskam sprzęgło i wrzucam bieg. I teraz łódka już płynie na zero. Nie trzeba tego sprzęgła, ja to tak celowo nazywam sprzęgła, wciskać, żeby bieg wyrzucić. Czyli wrzucam i żeby wyrzucić, nie muszę tego przycisku wciskać. O, i bieg się wyrzucił. Tak samo wsteczny. Wciskam,
tu wystarczy, że przejdę parę centymetrów i mogę już ten przycisk z dołu puścić. Przechodzę parę centymetrów, już mogę go puścić i wrzucić wsteczny. Już jest wsteczny. I 0. Są systemy, gdzie ta wajcha przeleci Wam z przodu do tyłu. Oczywiście zróbcie jakąś pauzę, żeby nie robić tak, że w przód i od razu w tył. Zepsujecie układ napędowy. Zawsze trzeba przez tą pozycję środkową zatrzymać się na chwilę w tej pozycji środkowej. Tutaj ta dźwigienka powoduje to zatrzymanie. No ale nie możecie oczywiście jej ciągle trzymać, że płyniecie i trzymacie tą dźwigienkę, tylko trzeba ją puścić. Oprócz tego na tej dźwigience jest tutaj jeszcze taki przycisk, bo normalnie sobie trymujemy łódkę, właśnie napęd dajemy w górę lub napęd dajemy w dół. Ale jest tu jeszcze taki przycisk, nie ruszamy go, ten przycisk używamy tylko jak łódka jest już na przyczepie, silnik jest zgaszony. To jest po to, żeby jeszcze bardziej wychylić napęd w górę, żeby napędem nie szurać w czasie jazdy po asfalcie, nie szurać po ziemi. Więc nie zajmujemy się tym guzikiem. No to co? Płyniemy. Oczywiście pamiętacie, zrywka na stałe przyczepiona tutaj do dłoni. Ja nie mam jej tylko dla celów pokazowych. Możecie się spotkać z takim efektem przy niskiej prędkości, że zobaczcie, ustawiam sobie kierownicę tak jakby na wprost, a zobaczcie jak płynie łódka. Płynie w prawo, płynie w lewo. Za chwilę znowu lekko w prawo i znowu w lewo. Ona sobie tak myszkuje. Ja tego myszkowania nie koryguję. To jest naturalne zjawisko przy tak niskiej prędkości. Nie koryguję go. Dlaczego? Po to, żeby ten układ wspomagania kierownicy, który jest tam przy silniku, żeby go tam nie katować. Chyba że łódka zmieni mi znacząco kurs, który nie będzie po mojej myśli, to wtedy oczywiście skoryguję. Zaraz zobaczycie, ustawię się na wprost, znacznie przyspieszę i już nie będzie tego efektu myszkowania. No to lecimy.
Zobaczcie, wpływamy na zatokę i to jest to, co Wam mówiłem. Zmniejsza nam się głębokość, dlatego z reguły jest tak, że na takie zatoki warto przejść środkiem takiego przejścia. Zobaczcie tutaj. Jest sobie takie przejście odtąd dotąd i ja przechodzę środkiem. Zakładam, że po prostu na środku jest najgłębiej i wierzcie mi, tak jest tu w tym przypadku. Już widać, że robi się głębiej. Pokażę Wam jeszcze, jak podchodzić do nabrzeża. Będziemy podchodzili tam do nabrzeża. Jak to bezpiecznie zrobić? No więc, mała w przód. Kierujemy się dziobem do nabrzeża, nie rufą, dlatego że na rufie mamy napęd, mamy śrubę. A tam przy nabrzeżu będzie płytko. Zwróćcie uwagę na głębokościomierz. Tu mamy 5 metrów, tak, a tam przy nabrzeżu będziemy mieć metr. Jesteśmy ustawieni w kierunku nabrzeża i to, co ja robię, to podnoszę trym na samą górę, czyli naciskam ten górny przycisk, naciskam i trzymam. Trym idzie do góry, mamy trym w górze i głębokość nam się będzie teraz zmieniać, zmniejszać. Nawet w ostatniej fazie wyrzucę bieg, żeby nas dalej tam nie pchało w to nabrzeże. Daję 0. Łódka sama jeszcze płynie. Głębokość nam się zmienia. Tu mamy piasek, więc ja się tutaj czuję bezpiecznie. O. I wylądowaliśmy tak, że będziemy mogli podjąć osobę sobie, żeby nam weszła tutaj na pokład. Alarm piszczy, bo jest płytko. Śrubą jeszcze nie haczymy. Napęd mamy na 0. Ja gaszę silnik. To by było na koniec.